Witajcie wszyscy fani domu pod Tulipanowcem z pracowni Archon. Ja jestem jednym z Was i ten projekt również kupiłem i bardzo ostro przymierzam się do budowy tego domu. No i chciałem dzielić się z Wami moją przygodą z tym projektem, moją przygodą z tą budową. Sami wiecie, jakie są ceny na rynku i dużo prac w związku z tym będę starał się wykonać sam. Nie mam jeszcze kredytu, nie idzie to łatwo, tak jakbym chciał, więc żeby nie marnować czasu, a mam go teraz trochę, bo zaczynają się wakacje, mam wolne, parę dni urlopu, to postanowiłem na własną rękę zdjąć humus. Możecie sobie pomyśleć, że wariat, ale co mam do stracenia? Zawsze to jakaś oszczędność, darmowa siłownia i powiem Wam, że idzie mi całkiem przyzwoicie. Już troszeczkę ubyło tego gruntu wierzchniego z trawą. Grunt tutaj na mojej działce był orny. Tutaj kiedyś poprzedni właściciel uprawiał. Klasa jest słaba, bo to jest częściowo 4, częściowo 5. W związku z tym nie ma problemu, żeby tutaj budować. I jak widzicie, tutaj na głębokość jednego sztycha pojawia się już piasek. Twardy, żółciutki piasek, więc jest to dosyć dobre podłoże, żeby ten budynek posadowić na nim. Co tu jeszcze Wam mogę powiedzieć w tym pierwszym epizodzie mojej przygody? Powiem Wam tak, jak widzicie tam w oddali jest, no widać ten mały kibelek, ale budynek miał stać właśnie tam, bliżej lasu. Widok jest znacznie ładniejszy, ale wystąpiła pewna przygoda z planem zagospodarowania przestrzennego. Otóż tutaj w tej gminie jest plan zagospodarowania przestrzennego i te tereny, które tutaj widzicie na wprost mnie, są terenami tak zwanymi letniskowymi, z tym, że ten plan dopuszcza budowę budynków na tym terenie do wysokości 8 metrów w kalenicy. No i tak myślałem, że to się wszystko uda, nie będzie z tym problemu. Z tym, że gdy poszliśmy z małżonką do starostwa, okazało się, że w planie zagospodarowania jest faktycznie zapis, który pozwala budować, owszem, ale w odległości 100 metrów od osi drogi głównej i niewiele brakowało, a mając działkę w ładnej okolicy nie mógłbym budować. Całe szczęście, że okazało się, że ta część działki, którą tutaj widzicie, mieści się w tych 100 metrach. No i siłą rzeczy musieliśmy ten budynek nasz przyszły przesunąć w stronę sąsiada. Udało się to. Trochę było nerwów, czy w ogóle będziemy mogli budować, no bo wiadomo, że to są dosyć spore pieniądze już wyłożone na działkę. No ale się udało, całe szczęście. Zobaczcie, postawiłem sobie tutaj taką prowizoryczną szopę, która no, miała być takim magazynkiem na narzędzia. I dlatego tutaj, bo budynek miał być tam. Teraz nie wiem, czy nie będę musiał tej struktury rozbierać. Zobaczymy, co powie geodeta. Obawiam się, że tak. I cała praca pójdzie na marne. Tutaj też postarałem się przeoszczędzić. Wiecie, blaszak 3×5, garaż blaszak kosztuje 1500, a ja tutaj kupiłem takie stare płyty szalunkowe za 230 zł razem z transportem. Papa na dach kosztowała mnie 80. No i gwoździe, więc tutaj symboliczna opłata. I od sąsiada wziąłem też takie stare stemple budowlane. Także tutaj koszt tego wszystkiego gdzieś w okolicach 400 się
się zmieściłem maksimum. No i stoi. Zobaczymy. Na razie już kilka porządnych wichur przeszło. Nic, żadnego dachu mi nie zwiało. Nie jest to może zbyt atrakcyjny budynek, ale spełnia swoją funkcję póki co. No i żeby Was dalej nie zanudzać, bo tutaj na razie się nic nie dzieje przez jakiś czas, pewnie kilka dni zejdzie mi z tym humusem. Będę Wam starał się pokazać postępy prac. I jak będzie coś nowego, to będę z Wami na bieżąco. Mam nadzieję, że polubicie ten kanał, bo zamierzam gruntownie filmować kolejne etapy prac. Część pewnie będę wykonywał sam. Zaznaczam, że jestem kompletnym amatorem, zajmuję się kompletnie czym innym. Na budowlance znam się tyle co obserwuję różne vlogi budowlane na YouTubie. I tam faktycznie skarbnica wiedzy jest ogromna. Spróbuję parę rzeczy wykonać w oparciu o to, co tam na YouTubie jest. Czekam na komentarze, czekam na reakcje pozytywne, negatywne, jak tam Wam wygodnie. Pozdrawiam Was i do kolejnego razu.